dobry, kłaniamy się Państwu nisko. Pan profesor Michał Królikowski, prawnik, oraz Agata Rujner, teolog. Zechcemy się w kilku rozmowach spotkać ze sobą i z Państwem, żeby porozmawiać o życiu. To jest taki temat, który budzi wiele kontrowersji, wiele emocji, ale ja myślę sobie, że dopóki to życie w nas pulsuje, to znaczy, że to jest temat ważny i potrzebny. I chciałabym zacząć od takiego pytania trochę filozoficznego, trochę z tezą. Dlaczego w ogóle życie jest ważne? Ja muszę odpowiadać jako prawnik w pierwszej kolejności, więc dla mnie pytanie o życie człowieka jest pytaniem o to, czy jest dobrem, które wymaga ochrony, afirmacji. A jeśli tak, to z jakiego powodu? System prawny na to odpowiada dość jednoznacznie. Mówi, prawo porządkuje życie między ludźmi i porządkuje według określonego systemu aksjologicznego. Ten system aksjologiczny jest wyborem, jakiego dokonuje społeczeństwo. Większość z nich jest skoncentrowanych wokół pewnej wizji człowieka, w której życie jest nośnikiem tej wizji. Cały system prawny służy temu, żeby tworzyć warunki do życia człowiekowi, ludziom, w miarę pokojowej koegzystencji. W polskim systemie prawnym mamy do czynienia z wizją personalistyczną człowieka. I nie da się w polskiej konstytucji mówić o życiu bez innej wartości, o wiele wyższej, jaką jest godność człowieka. Katalog praw i wolności opisany w konstytucji zaczyna nie przepis o życiu, nie przepis o ochronie życia, tylko zaczyna artykuł 30 zasadą poszanowania godności człowieka. Mówi, że godność jest wrodzona, niezbywalna, trwa od początku do końca, a jej poszanowanie jest obowiązkiem władz publicznych. To jest jedyny przepis konstytucji w zasadzie otwierający katalog praw i wolności, w który nie stopniuje się. Godność można albo poszanować, albo ją złamać. Większość wolności, takich jak prawo do prywatności, da się stopniować, bardziej lub mniej je chronić. Te wartości często się jakoś dopasowują do siebie. Godność jest zero-jedynkowa. I dopiero parę przepisów dalej, w artykule 38, jest mowa o tym, że państwo zapewnia prawną ochronę życia człowieka. Nie jest wiodące w tej perspektywie aksjologii systemu. Natomiast istotne jest to, że godność podlega, czy to pojęcie godności polega poważnym przemianom. Jest to taki proces, konstytucję trudno zmienić, ale można podmieniać znaczenie słów w niej użytych. Jest taki proces, który to pojęcie godności próbuje oderwać od życia. Próbuje podkreślić absolutyzm tej zasady, chronimy godność, ale zamiast wiązać tę godność z szacunkiem do życia, wiązać ją z prawem do prywatności, z wyborem godnego życia. I to jest taki trik dzisiejszego czasu. Zgadzamy się co do godności, że to godność jest najważniejsza. Tylko rozumiemy pod tym pojęciem coś zupełnie innego. Jedni z nas mówią, godność w pierwszej kolejności wyraża się w tym, że chronimy życie, byt. Dostrzegamy jego indywidualność, indywidualizm i wyjątkowość. Ku niemu kierujemy swój wysiłek ochronny, jego rozpoznanie. A inni powiedzą, godność to komfort, to prawo do kształtowania swojego życia tak, by żyć w sposób dobry dla siebie. By żyć zgodnie z tym, jak rozumiem godność. Być wolnym od niektórych zobowiązań, mieć prawo wyboru tam, gdzie naruszyłoby to moją podmiotowość w moim przekonaniu. I z tego zaczyna się cały proces, w którym rzeczy wydawałoby się stabilne i proste, wtedy, kiedy mówimy o godności powiązanej z życiem, stają się mocno zrelatywizowane. Ta godność wyprana z życia, zabsolutyzowana jako abstrakcyjne pojęcie, w którym mieści się prawo do prywatności, decydowania o sobie, staje się emanacją świata, w którym konkuruje mnóstwo wizji tego, co jest dobre.
I prawna ochrona życia mierzy się z tym napięciem. Tutaj jest początek sporu. Przywykliśmy rozmawiać o aborcji, o prawach reprodukcyjnych na różnych poziomach. Niektórzy nawet mówią o tym, że jest to, nie wiem, zakaz aborcji ma charakter nieludzkiego traktowania, czy narusza zakaz tortur, ale prawda jest taka, że jesteśmy w tym miejscu dlatego, że doszło do przesunięcia na samym początku. I niedostrzeganie tego punktu wyjścia, tego zamieszania u początku jest skazą intelektualną, ponieważ przekonujemy się na zbyt niskich poziomach argumentacyjnych. I myślę, że wtedy też bardzo mocno wkraczają emocje, które sprawiają, że zaczynamy podawać sobie różne przykłady z życia, a nie mamy czasu zastanowić się tak bardzo racjonalnie, bardzo refleksyjnie nad tym, jaki jest początek. I tutaj, tak jak słuchałam pana profesora, to zrodziło mi się pytanie, to jaką funkcję pełni prawo u swojego początku? Zanim jeszcze dołożymy swoje światopoglądy, zanim dołożymy nawet aksjologię, którą wybierzemy, to po co mi prawo? Czy ono mnie ogranicza? Czy ono mi pomaga? Czy ono właśnie ma mnie chronić jako człowieka, jako obywatela? Ono mnie wychowuje, ono mnie edukuje? Czy robi to wszystko jednocześnie? 3 myśli w tym pytaniu są. Pierwsza jest taka. Prawo służy do tego, żeby porządkować życie społeczne. Ono jest narzędziem, które ma stworzyć środowisko, w którym żyjemy. Prawo nie jest aksjologicznie neutralne. Ono wyraża pewną koncepcję społeczeństwa. Wyraża też koncepcję człowieka. Wyraża koncepcję tego, co jest dla nas warte. Budujemy nasz świat dzięki prawu, bo chcemy dotrzymywać umów, chcemy, żeby nikt nikogo nie gwałcił, chcemy potępić zło, afirmować dobro, ale musimy je zdefiniować oczywiście. Więc prawo nie ma czegoś takiego jak neutralnie światopoglądowe prawo. Teza o tym, że prawo jest neutralne światopoglądowo, nie jest neutralne światopoglądowo. Emocje. Jeden z najwybitniejszych, już nieżyjący polskich hierarchów, ksiądz arcybiskup Henryk Kozyr ukuł takie określenie, że to jest czas etyki sentymentalizmu. I myślę, że w tym stwierdzeniu jest bardzo dużo prawdy. Większość dyskusji, w których uczestniczyłem, poświęconych między innymi prawom reprodukcyjnym czy prawu do aborcji, prowadzonym ze środowiskami feministycznymi, była naznaczona etyką sentymentalizmu. Była rozmową po mojej stronie taką bardzo racjonalną, dotyczącą systemu wartości, zasad ochrony, pewnej kolizji tych wartości, poszukiwania rozwiązań, a po drugiej stronie pojawiało się przekonanie o krzywdzie. I te argumenty z krzywdy, argumenty z emocji były takim kołem napędowym. I teraz nie chcę odebrać im znaczenia, dlatego że one są sposobem komunikowania pewnej prawdy o przeżyciach, pewnego osądu moralnego. Nie? Wzywają do pewnej wrażliwości. Ta wrażliwość nie może być lekceważona. Ale jednocześnie pokazują jakby tą podstawową perspektywę odnoszenia norm prawnych, które dedykowane są do ochrony życia. Czy chroniąc życie, mówimy o pewnej wartości obiektywnej, której wartość, cena nie zmienia się niezależnie od kontekstu emocjonalnego, trudności, w której to życie rodzi problem dla matki, dla ojca, dla bliskich, dla innych? Czy też nie? A jeśli nie, to zaopatrzenie tych ran ludzi, którzy mierzą się z trudem nowego życia, dziecka, które się rodzi, chorego, które umrze, jest czymś przyzywającym rozwiązania, ale nie rozwiązania nakierowanego na pozbycie się tego życia. Myślę, że to jest największy kłopot, natomiast te emocje, ta etyka sentymentalizmu powoduje, że pierwszym punktem reakcji staje się dramat osoby, której
powstające życie, gasnące życie zaczyna dotykać osoby trzeciej, która nie jest uczestnikiem tego bezpośredniego dramatu. To mi się wydaje o tyle zrozumiałe, że kiedy nie będąc prawnikiem myślę o tym, jak prawo może mi służyć i jak ja mogę też wypełniać to prawo, to mam wrażenie, że to prawo nie jest, albo przynajmniej nie zawsze jest życiowe. I ponieważ ja jestem teologiem, to zajmuję się często sakramentami, mówieniem też o przykazaniach, o zasadach. Jestem teologiem moralistą, więc tym bardziej te zasady są ważne. I często próbując studentom czy ludziom, do których mówię, opowiadać, i kiedy opowiadam o Eucharystii, to próbuję powiedzieć coś takiego, że my przynosimy na Eucharystię nasze życie, żeby ta Eucharystia była życiowa, bo ona nie może być jakimś abstraktem, ale potem wychodzimy w życie, żeby to życie było eucharystyczne. I zastanawiam się, czy z prawem i z ochroną życia można by zrobić coś podobnego. Czyli mam przepis, który najpierw wydaje mi się suchy, może momentami przeciwko mnie, bo część kobiet pewnie dzisiaj by tak powiedziało, że niektóre przepisy są przeciwko im. One to tak rozumieją, tak to przeżywają. Ale czy my jesteśmy w stanie im pokazać, że jest jakaś korelacja, jest jakieś połączenie między jednym a drugim i że to prawo mi służy i że ta ochrona życia, nie tylko tego życia od poczęcia, bo to jest dużo szersza ochrona życia, jest konieczna właśnie ze względu na moje dobro i na dobro całego społeczeństwa. Prawo jest do tego, żeby porządkować życie społeczne. Życie tej konkretnej społeczności. Ono musi mieć zdolność komunikowania pewnego systemu aksjologicznego i pewnych wartości. Nie sądzę, żeby miało zdolność do takiej dużej przekonywalności czy tłumaczenia racji w społecznym odbiorze. Raczej ono interferuje z ocenami moralnymi, które istnieją. I legitymacji do swojego obowiązywania, siły obowiązywania poszukuje w naturalnych procesach społecznych. Stymuluje je oczywiście, nadaje im określony kierunek, ale też musi zachować pewną zdolność operacyjną. Otóż społeczeństwo ma pewną zdolność absorpcji norm. I musimy poszukiwać norm, które maksymalizują ochronę dóbr, o które nam chodzi, ale nie tracą zdolności operacyjnej. Z zakazem aborcji będzie taki dobry przykład. Jeżeli odczytamy zakaz aborcji w taki sposób, jak uczynił to ostatnio Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu, które jest z wielu powodów martwiące, ale przecież jest, możemy powiedzieć, bardzo katolickie, jeżeli chodzi o naukę moralną Kościoła, to ono otwiera i mówi o tym, że przerwanie ciąży z powodów embriopatologicznych, niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji ona następuje, czy jest to wada letalna, czy nieletalna, nie? Jest niezgodne z konstytucją. Powiedzmy sobie też, tego Trybunał nie badał, ale konsekwencją jest stwierdzenie, że również, że inna przesłanka aborcyjna, czyli przerwanie ciąży ze względu na to, że ciąża pochodzi z czynu bezprawnego, czyli z gwałtu, jest także niezgodne z konstytucją. Otwiera bardzo proste rozwiązanie. Otwiera rozwiązanie mówiące o tym, że każde zagrożenie dla życia i zdrowia, także zdrowia psychicznego kobiety, jest przesłanką, która pozwala przerwać ciążę. Więc to jest poszukanie kanału, którym pocieknie aborcja, nie? Albo otwarcie jakiegoś podziemia czy turystyki aborcyjnej. Więc za każdym razem pytamy, czy poszukujemy prawa, które ma być moralnie czyste, tak? Jednoznacznie komunikować pewne wartości, zgadzając się, że ci, którzy odrzucają ten system, sięgną po rozwiązania, które będą dla nich mniej bezpieczne, pójdą do gabinetów, które nie będą dobrze zaopatrzone, czy też będą szukać drogich rozwiązań za granicami kraju. I to jest wartość, tak? Bo prawo jest moralnie, komunikacyjnie dobre. Nie? Czy też dedykując prawo do społeczeństwa pluralistycznego, deliberatywnego, w którym nie ma zgody co do mocy wiążącej pewnych rozwiązań, pewnych wartości. Nie powinniśmy szukać rozwiązań maksymalizujących możliwość osiągnięcia tych wartości, ale w tym konkretnym społeczeństwie. To jest ten problem pomiędzy obowiązkiem katolika, który musi być jednoznaczny w ocenie, że
aborcja jest czymś złym, i katolickiego polityka, który ma dążyć do maksymalizacji ochrony życia, ale w świecie, w którym tworzy normy dla ludzi, dla stosowania tych norm między tymi ludźmi. Nie wyobrażam sobie społeczeństwa pluralistycznego, w którym zakaz aborcji będzie bezwzględny. To jest niemożliwe. Co najmniej aborcja musi być dopuszczona w sytuacji kolizji życia i zdrowia matki i dziecka, bo to jest zgodne z afirmacją godności człowieka, matki i dziecka. To jest kolizja dwóch dóbr. Co więcej, matka jest tutaj gwarantem rozwoju dziecka, jest takim specjalnym naczyniem, które przyzywa trochę większej wrażliwości. Nie można o dziecku rozmawiać bez matki. Nie można ich postawić obok siebie i powiedzieć, które jest ważniejsze. Nie? Dziecko jest w matce. Myślę sobie o tym, jak my w teologii moralnej mówimy o tej sytuacji, kiedy jest zagrożone życie matki, która jest w ciąży, i że my nie mówimy wtedy o aborcji, tylko jest taka zasada czynu o podwójnym skutku. I to jest ten niechciany, zły skutek, którego lekarz, czy człowiek, który akurat prowadzi tę kobietę, chcąc ratować oba życia, oboje, nie chce tego złego skutku, ale on się może wydarzyć. Natomiast my nie mówimy tam o dopuszczeniu do aborcji. I tutaj tak nie chcę łapać za słówka, ale pomyślałam o tym, że to może być nie do końca jasne dla tych, którzy słuchają i nie są w temacie tak bardzo precyzyjnie jak pan profesor i naukowo. To jest trzecia myśl, a mianowicie prawo i w szczególności prawo karne, ono ma tę cechę znacznie bardziej dostrzegalną, jest wtórne w stosunku do systemu etycznego. Konstrukcje odpowiedzialności prawnokarnej są napisane bardziej lub mniej analogicznie, ale na konstrukcjach odpowiedzialności moralnej. Jak się czyta encyklikę Veritatis Splendor, dla mnie, dla karnisty, to jest rzecz, którą rozumiem doskonale, bo to jest o prawie karnym, o formacji sumienia, o zawinieniu, o usprawiedliwieniu. I jeden z takich bardzo ciekawych momentów, w których te dwie rzeczywistości się na siebie nakładają i troszkę rozchodzą, to jest koncepcja czynu o podwójnym skutku. Przykładem będzie ciąża iatrogenna, czyli ta, która rozwija się w jajowodzie. Leczeniem kobiety jest usunięcie tej części jajowodu, którego skutkiem jest śmierć rozwijającego się dziecka. To dziecko nie ma szansy się rozwinąć, to też o tym wiemy. I teraz dla nas, prawników, będzie to czynność terapeutyczna. To jest ratowanie życia matki. W sytuacji, w której ta ciąża jest zagrożeniem dla życia matki. My to potraktujemy, jako prawnicy, jako czyn, który zakłada konieczność zabicia rozwijającego się życia dziecka. A więc to będzie atak na to dobro. W warunkach stanu wyższej konieczności. I na tym modelu stanu wyższej konieczności uzasadnimy brak karalności tego czynu. Natomiast tam, gdzie powodem aborcji jest dobro zewnętrzne wobec dziecka, czyli dziecko rozwija się dobrze, ale jest niechciane, albo jego urodzenie jest zbyt obciążające dla matki, albo dla otoczenia, albo dziecko umiera, albo będzie chore, to tu atak na to życie dziecka już nie wygląda w ten sposób, nie? To jest atak bezpośredni z powodu tego dziecka, dla dobra osoby trzeciej, kiedy to dziecko nie stanowi zagrożenia. I tu stan wyższej konieczności już nie jest wytłumaczeniem tu dla aborcji. Tutaj aborcja jest podyktowana ochroną interesu zewnętrznego wobec tej sytuacji. I wiąże się z potrzebami zewnętrznymi wobec dziecka. Więc to podążanie intuicjami moralnymi w prawie ono istnieje. I jeżeli prawo potrafi oddać istniejące zapatrywania moralne, wpisać się w ich strukturę, wtedy ono ma największy autorytet oddziaływania. Tak jest z zakazem zabójstwa, czy z zakazem zgwałcenia, czy z zakazem pedofilii. Na tym ostatnim przykładzie widzimy, że to wzrastanie świadomości społecznej skutków pedofilii powoduje, że to prawo jest coraz bardziej zaostrzane w tym wypadku. Nikt nie protestuje przeciwko temu. Natomiast
z prawem do życia, ochroną życia jest właśnie tak, że tu obserwujemy kierunek odwrotny. To znaczy na poziomie teologii moralnej czy nauczania moralnego pozostajemy na płaszczyźnie pewnych zasad. I prawo, tak jak ono zostało napisane, w tych zasadach się odnalazło. Ale jednocześnie widzimy ruch społeczny, który właśnie chyba przez ten sentymentalizm nie zgadza się na tę strukturę zasad i nie zgadza się na gorset tych zasad. Chyba, szczerze mówiąc, zawsze się nie zgadzał. Tylko dzisiaj siła niezgody jest tak duża i otwartość, czytelność tej niezgody jest tak duża i protest jest tak duży. To jest chyba ten wyjątek. Aborcje zawsze były. To prawda. I ja się zastanawiam, co możemy zrobić, żeby właśnie w ludziach to przekonanie, że jednak to nie jest gorset, który mnie zniewala, jakoś zniknęło. Żebyśmy chcieli takiego prawa, tak jak przy zabójstwie, tak jak przy pedofilii, przy wielu innych rzeczach, co do których się nie spieramy, żebyśmy chcieli wybrać takie prawo, a nie mieć poczucia, że ktoś nam to prawo narzucił. Wydaje mi się, że dobrym przykładem jest dyskusja na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed 2 lat, poświęconego przesłance embryopatologicznej, czyli tej, gdzie zakwestionowano możliwość zgodnego z konstytucją przerwania ciąży wtedy, kiedy dziecko ma wadę rozwojową. Kontekst tego orzeczenia jest ciekawy, dlatego że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego został skierowany po kilkunastu miesiącach, kiedy projekt nowelizacji tego przepisu był w Sejmie. Sejm uciekł od odpowiedzialności politycznej i przerzucił to na Trybunał. Trybunał jako negatywny ustawodawca może powiedzieć tylko zgodny, niezgodny. Albo wzorzec kontroli jest nieadekwatny. Nie może ukształtować tej sytuacji pozytywnie, czyli na przykład nie może odpowiedzieć na to niezgodne, ale ja mam na to ofertę taką, że będą takie programy ochronne, takie czy inne. Jedyne, co może zrobić, to wyrzucić. Cała koncepcja tego wniosku wiązała się z długoletnią kampanią informacyjną dotyczącą upraszczając dzieci z zespołem Downa. I rosnącym przekonaniem, że rzeczywiście dzieci z zespołem Downa nie zasługują na to, żeby być legalnie abortowane. Że wartość życia tych dzieci jest duża. Moim zdaniem to przekonanie się rodziło w społeczeństwie. I gdyby to orzeczenie było sprecyzowane i dotyczyło sytuacji, w której chodzi nie o wady letalne, czyli takie, gdzie kobieta jest grobem, w którym umiera dziecko i cierpi, nie? Widząc, że ono umiera, towarzyszy mu w śmierci, która trwa miesiące. Macierzyństwo jest macierzyństwem śmierci. I gdyby to orzeczenie dotyczyło tylko tych uśmiechniętych dzieci z Downem, tych ładnych dzieci z Downem, to absorpcja tego orzeczenia byłaby zupełnie inna. To byłoby to orzeczenie, byłby to ten wyjątek, który nie wzbudziłby takiego poczucia terroru, jaki wywołało gwałtowne wyrzucenie przesłanki embryopatologicznej z możliwości przerwania ciąży. Tak na to odpowiadam. Ta zmiana byłaby do przyjęcia. Zresztą, szczerze mówiąc, większość z nas, jakkolwiek intelektualnie spodziewaliśmy się, że to orzeczenie będzie tak daleko idące, bo normatywnie ono tak powinno być, jeżeli odczytamy godność człowieka podmiotowo. O tyle wszyscy byliśmy zaangażowani w ochronę życia prawnie, zakłopotani tym orzeczeniem, bo ono uderzyło za daleko. Uderzyło za daleko. Jak kiedyś napisałem taki tekst o okołoaborcyjnej grze w szachy, mówiąc, że pionem w przypadku, kiedy wojska są na dość ustabilizowanych pozycjach i jest rodzaj wojny pozycyjnej, że królem trzeba atakować bardzo ostrożnie, bo można go stracić. I tu ten atak nastąpił bardzo mocno. W sytuacji, kiedy po stronie osób chroniących życie pionów jest niewiele, znaczy figur jest niewiele. My się po prostu dobrze ustawiliśmy, jesteśmy dobrze argumentacyjni. Po tamtej stronie jest moc. Udało się to jakoś utrzymać. I ten atak otworzył wrota do tego, że za chwilę nastąpi przesunięcie. Zresztą widzimy to politycznie. To jest podstawowy projekt wyborczy środowisk lewicowych i ta struktura się nie utrzyma i nikt już z nas nie ochroni tego stanu normatywnego z powołaniem się na konstytucję, skoro ona została użyta tak radykalnie.
I mam wrażenie, że tutaj doszliśmy do takiego punktu kulminacyjnego i ja bardzo świadomie zrobię tu pauzę po to, żebyśmy mogli to kontynuować w następnym odcinku i w naszej następnej rozmowie. Będę zaszczycony. Bardzo dziękuję i za ten początek i wyjaśnienie nam tego punktu startu, od czego my w ogóle wychodzimy, zanim przejdziemy do emocji i do różnych sporów. Zatem dziękuję. Dziękuję też Państwu. Do zobaczenia następnym razem.